Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu nowego Suzuki Swifta. To już 6. generacja Suzuki Swifta, auta, które łącznie sprzedało się w ponad 5 300 000 egzemplarzy. Tylko w samej Europie sprzedano ponad 1 000 000 sztuk, a to czyni go jednym z popularniejszych aut na rynku. Najnowsza odsłona prezentuje zupełnie nowy, odświeżony styl. Samochód został od początku narysowany i trzeba przyznać, że prezentuje się bardzo ładnie. Poprzednia generacja Swifta występowała jako 5- oraz jako 3-drzwiowe auto. Najnowsze wcielenie dostępne jest już tylko jako 5-drzwiowe, choć dzięki sprytnie schowanym klamkom od tylnych drzwi na pierwszy rzut oka tego nie widać. To, co jest lekko zaskakujące, to fakt, że auto jest nieco krótsze niż poprzednik. Co prawda tylko o 10 mm, ale jednak. Dzisiaj większość producentów powiększa swoje kolejne generacje, przez co tracą powoli swój sens i wymykają się z danej klasy. Suzuki poszło w nieco innym kierunku. Swift jest bowiem o 10 mm krótszy, ale rozstaw osi ma o 20 mm większy. W ten sposób producent wygospodarował nieco więcej przestrzeni dla pasażerów, jak i dla bagaży. Kufer zwiększył swoją pojemność o 54 litry, czyli jest o 1/4 większy niż w poprzedniku. Teraz posiada aż 265 litrów pojemności. W bagażniku nie ma żadnych haczyków na zakupy, a pod podłogą znajdziemy albo koło zapasowe, albo jak w testowanym egzemplarzu zestaw naprawczy. Nowe Suzuki Swift jest też o 15 mm niższe oraz o 40 mm szersze. Takie zmiany przyczyniły się do obniżenia środka ciężkości, ale o tym chwilę później. Skupmy się na ilości miejsca w kabinie. Z tyłu, nawet przy moim wzroście 186 cm, nie dotykam głową dachu, ani kolanami fotela kierowcy. Wolnego miejsca mam co prawda dosłownie kilka centymetrów, ale to wystarczy. Z tyłu Swift nie posiada niestety podłokietnika. Zdecydowanie wygodniej jest z przodu, gdzie większość osób znajdzie sobie wygodną pozycję za kierownicą, która jest regulowana w 2 płaszczyznach. Pochwalić też muszę fotele, które jak na zwykłe miejskie auto mają bardzo dobre trzymanie boczne. Największą metamorfozę Swift przeszedł jednak w środku, gdzie producent zaserwował nam zupełnie nową deskę rozdzielczą z jedną z najładniejszych kierownic, jakie są montowane w miejskich autach. Poza tym poprawiła się jakość spasowania elementów, nic nie skrzypi. Same materiały są przeciętnej jakości, choć w tej klasie nie oczekiwaliśmy nic więcej. Poza nową kierownicą mamy zmienione górne nawiewy, które są teraz okrągłe, pojawił się opcjonalny dotykowy ekran o przekątnej 7 cali oraz zegary zamontowane w oddzielnych tubach. Pomiędzy zegarami mamy 4,2-calowy kolorowy wyświetlacz, który oferuje nam mnóstwo informacji. W sumie to danych jest nawet za dużo, bowiem poza chwilowym czy średnim spalaniem raczej nikogo w miejskim aucie nie interesują przyciążenia boczne, ilość dostępnej w danym momencie mocy czy momentu obrotowego oraz to, jak mocno naciskamy przepustnicę czy hamulec. Wracając jeszcze do ekranu dotykowego. Działa on bardzo płynnie, choć producent mógłby nieco poprawić reakcję na dotyk, który nie zawsze jest wykrywany. Sam ekran ma bardzo czytelne menu z podziałem ekranu na 4 części: audio, telefon, nawigację oraz aplikację z naszego smartfona. Prosto i przejrzyście. Powiedz polecenie. Rozpoznawanie. Pora na jazdę. Pod maską testowanego egzemplarza pojawiła się nowość w tym modelu: turbodoładowany, 3-cylindrowy silnik Booster Jet o pojemności 1 litra. Jednostka generuje aż 111 koni mechanicznych oraz 170 Nm, co pozwala rozpędzić się do pierwszej setki w czasie równych 10 sekund. Odczucia są nawet jeszcze lepsze, a Swift odpycha się aż miło. Tutaj pewnie duża też zasługa bardzo lekkiego nadwozia. Nowy Swift w podstawowej odmianie waży 840 kg, czyli o 120 kg mniej niż poprzednik. To jest przepaść. Wpłynęło to pozytywnie na prowadzenie, osiągi, a także na spalanie. Jeśli jednak nie jesteście zwolennikami małych 3-cylindrowych jednostek turbo, to Suzuki wciąż oferuje sprawdzoną, wolnossącą konstrukcję 1.2 Dual Jet, która generuje 90 koni. Jak pewnie zauważyliście, testowany Swift ma automatyczną skrzynię biegów. Każdy z silników w podstawie posiada jednak 5-stopniowy manual, natomiast w opcji możemy wybrać automat. I tak, dla silnika 1.0 Booster Jet przewidziano klasyczny 6-stopniowy automat, natomiast dla silnika 1.2 producent oferuje bezstopniową skrzynię CVT. Jeździłem tylko z klasycznym automatem i muszę przyznać, że sprawdza się naprawdę dobrze. Nie jest to demon szybkości, ale do zwykłej czy nawet nieco bardziej żwawej jazdy sprawdza się bardzo dobrze. Nowa jednostka na wolnych obrotach przynosi nieco drgań do kabiny. Poza tym jest bardzo kulturalna i cicha. Przy przyspieszaniu z rur wdechowych dochodzi do nas charakterystyczny dla 3-cylindrowych aut warkot. Każdy z silników, czyli zarówno 1.0 jak i 1.2, może występować w odmianie hybrydowej SVHS.
gdzie mamy dodatkowy silnik elektryczny o mocy 2,3 kW oraz 50 Nm. Nie jest to klasyczna hybryda, którą możemy bezszelestnie się poruszać na samym prądzie. W Suzuki mamy połączoną funkcję alternatora oraz rozrusznika, a także dodany jest dodatkowy akumulator litowo-jonowy pracujący obok klasycznego. Taki układ zapewnia lepsze i szybsze działanie systemu start-stop oraz dostarcza więcej prądu. Energia jest zbierana podczas hamowania i teoretycznie dodawana podczas przyspieszania, zwiększając moc całego auta. W praktyce różnica jest niewyczuwalna. W kwestii spalania auto ma palić 0,9 litra mniej w mieście według producenta. Niestety nie sprawdziliśmy tego, ale coś czujemy, że zysk będzie oscylował raczej około pół litra albo i mniej. Tak jak wspominałem, auto waży mniej, ma niższy środek ciężkości oraz oferuje mały silnik z turbo. Takie połączenie oferuje naprawdę sporo przyjemności z jazdy. Dodatkowo producent zmniejszył promień skrętu o 0,4 metra, przez co jeszcze łatwiej manewruje się po ciasnych uliczkach. Nie mogę się doczekać odmiany Swift Sport, która będzie mieć prawdopodobnie silnik 1.4 Booster Jet o mocy 140 koni. Patrząc jak jeździ już cywilna odmiana Swifta, to Sport będzie świetnym go-kartem. Nowe Suzuki Swift będzie produkowane tylko w Japonii, a nie jak w przypadku poprzedniej generacji na Węgrzech czy w Indiach. Z jednej strony to pewnie dobra wiadomość, patrząc na precyzyjność Japończyków, ale z drugiej strony to niestety większe koszty związane z transportem auta do Europy. I tak podstawowy Swift z silnikiem 1.2 Dual Jet kosztuje 47 900 zł, podczas gdy poprzedni model z tym samym silnikiem i również 5-drzwiowy kosztował 46 900 zł, 1000 zł mniej. To jednak złudna różnica, bowiem stary Swift występował z niższym poziomem wyposażenia. Dlatego też w ogólnym rozrachunku nowa generacja wypada nieco lepiej, choć wciąż drogo jak na tę klasę. Warto jednak zaznaczyć, że konkurencja w podstawie jest tańsza, ale zazwyczaj ma też dużo słabsze silniki. Nowe Suzuki Swift jest samochodem dokładnie takim, jakiego oczekiwaliśmy. Małe, ładne, zwrotne auto o całkiem niezłych właściwościach jezdnych i możliwością wyboru naprawdę żwawego silnika 1.0 turbo. Jeśli jednak nie jesteście zwolennikami 3-cylindrowych wyżyłowanych silników, to producent wciąż oferuje starą i sprawdzoną jednostkę 1.2.